Zapraszamy oczywiście kolejnego prelegenta tutaj na scenę. Jest to pan Piotr Zając, który opowie nam o karbografikach. My tutaj cały wczorajszy dzień, czyli całą niedzielę przerabialiśmy różnego typu obrazy. Kiedy pokazywano nam w tej dobie rewolucji przemysłowej właśnie jak ona wyglądała, kiedy artyści, autorzy pokazywali nam na kolorowych obrazach, co można zobaczyć w hucie czy w kopalni. Tymczasem nie tylko na takich zwykłych, tradycyjnych obrazach, jak to rozumiemy, na płótnie, farbą i tak dalej, ale również właśnie są różnego rodzaju grafiki, fascynujące grafiki, a w ten świat fascynujących grafik wprowadzi nas właśnie pan Piotr Zając. Nie przedłużając, zobaczmy, co ci artyści często w przeróżnych formach chcieli nam przekazać. A oczywiście dla pana Piotra wielkie brawa od całej sali bym poprosił. Dzień dobry bardzo. Witam Państwa serdecznie. W gruncie rzeczy to, co Państwu powiem, nie jest moim zdaniem tak ważne, jak to, co Państwo zobaczą, to, co będą mogli Państwo oglądać właśnie sobie tutaj na tym dużym ekranie. To, co Państwo zobaczą, to są właśnie przeróżnego rodzaju grafiki powstałe w latach 60., 70., 80., niektóre jeszcze w 90., tworzone przez śląskich artystów z Katowic, Chorzowa, studiujących na Wydziale Grafiki krakowskiego ASP, które znajdowało się oczywiście w Katowicach. No i jak Państwo mogą zobaczyć, te grafiki, pomimo tego, że przedstawiają taki świat industrialny i wszystko to, co jest związane ze Śląskiem i się tak kojarzy bardzo z przemysłem, to nie są to grafiki realistyczne, to nie są scenki rodzajowe przy pracy, a właśnie takie dziwaczne czasami konglomeraty, twory, umasowione przestrzenie naszego tutaj krajobrazu. Wszystkie grafiki, które tutaj zobaczą Państwo, pochodzą ze zbiorów Muzeum Hutnictwa. To są linoryty, akwaforty, drzeworyty, litografie, przeróżnymi technikami wykonane przez takich artystów jak na przykład Andrzej Kuczok. To są właśnie na przykład te grafiki. Mogą te grafiki też Państwo sobie zobaczyć tam na wystawie. To są tacy artyści jak na przykład Teodor Tung, Marian Jędrzejewski, Roman Starak, Ryszard Osadczy, Stefan Suberlak czy Janina Biała. No i wielu, wielu innych, którzy nie dostali być może takiego głosu w tej naszej sztuce współczesnej, a już na pewno nie za te grafiki, tak dużego, który mógłby sprawić, że to trafi gdzieś pod strzechy po prostu. A wydaje mi się, że te grafiki w porównaniu do malarstwa, na przykład abstrakcyjnego, są dużo bardziej no, takie otwarte na nasze spojrzenia. No one rzeczywiście czasami w dziwaczny sposób przedstawiają ten nasz Śląsk, to co jest dla nas standardowe, ale z drugiej strony jak Państwo czasami popatrzą jakimś takim innym wzrokiem, nie wzrokiem rozpoznającym kształty, który musi się dostosować do przestrzeni, węszyć tam wszędzie jakiś atak z zewnątrz, to zobaczą Państwo, że nasz Śląsk składający się właśnie z tych wszystkich szybów, przeróżnych rur, jakichś dziwnych mostów kolejowych, o których nie mamy pojęcia, co właściwie robią, no to właśnie będzie widać to, co na tych grafikach. Możecie zobaczyć, że na nich bardzo ciekawie jest przedstawiony zarówno ten świat nad ziemią, jak i pod ziemią. Jednocześnie jest to świat taki, w którym wszystko funkcjonuje. Ten podziemny świat nie jest taki straszny i całkiem czarny, chociaż faktycznie jest tutaj jednobarwny, dwubarwny. Jest to świat, w którym po prostu jakieś życie się dzieje. Takie życie, którego my do końca nie rozumiemy, ale ono ma miejsce. Tak jak Tom Waits śpiewał, że there's a world going on underground. Jakiś świat się tam dzieje po prostu i my mamy do niego tutaj na Śląsku jakiś dostęp, ale w innych częściach kraju już niekoniecznie. Żyją tam jakieś postacie, jak widzicie, trochę mroczne,
trochę dziwaczne, może pozbawione jakichś takich cech indywidualnych, przez to nas wychowanych w takiej kulturze pojedynczości, jedyności, barwności, przerażające, ale te postacie mają pewną wspólnotę swoich losów, swojego życia, swojego działania i to jest chyba fantastyczne w nich. My nie powinniśmy się ich bać, my powinniśmy do nich trochę tęsknić tak naprawdę. No i ta sztuka oczywiście jest, jak widzicie, surowa, minimalistyczna, dość taka mroczna, ale też trochę wzniosła na swój sposób, ciężka, brutalna i tak mi się wydaje, że też nadająca się do jakby ponownego użytku, do umieszczenia na okładkach płyt metalowych, rockowych, industrialnych, elektronicznych, do umieszczenia na okładki książek, do stworzenia może i tatuaży, może i różnego rodzaju animacji, gier komputerowych. Wydaje mi się, że to nie byłoby od rzeczy, gdyby faktycznie na podstawie tych grafik stworzyć jakiś rodzaj nawet dość prostej gry komputerowej, takiej, która polegałaby na eksploracji właśnie tej dziwności z jakąś specyficzną muzyką w tle. Jak Państwo widzą, też ten podziemny świat, kiedy na niego patrzymy, zwłaszcza na tych grafikach Andrzeja Kuczoka, to trochę przypomina nam to takie grafiki, jakie znamy z szkolnych korytarzy albo z wizyt u lekarzy, gdzie mamy rysunek palacza, widzimy te jego płuca, wszystkie te składniki złośliwe, które tam się odkładają, mamy pozaznaczane. No i oczywiście to jest taka wielka przestroga, zobacz, co masz w tych swoich takich wstrętnych, okrutnych, okropnych płucach, palaczu i nie rób tego więcej. No i tutaj widzimy właśnie, jak wyglądają takie płuca palacza na Śląsku, to znaczy jak wygląda ta przestrzeń zamieszkana przez ten dziwny, podziemny, czarny lód, przez ten węgiel. I szczerze powiedziawszy, pomimo tego, że mógłby nam się to wydawać właśnie takie mroczne, to jednak jest to jakiś rodzaj przyciągania. To na przykład są właśnie grafiki Teodora Tunka i one są znowu też bardzo specyficzne, dlatego że one są trochę inne od takiego typowego przedstawienia przemysłu, bo tam jest mnóstwo przestrzeni z kolei w tych grafikach. One w ogóle są takie bardzo koślałe, kwadratowe, uproszczone, geometryczne, takie bardzo też uporządkowane. Przypominają jakiś rodzaj może układu scalonego bardziej niż jakiegoś przedstawienia tam huty, kopalni czy pejzażu. Może to jest jakiś rodzaj eksperymentalnego zapisu nutowego. Podejrzewam, że gdyby niektórym muzykom po prostu przedstawić, że masz to, zagraj, to coś by zrobili, coś by z tego wyciągnęli. Może to jest troszeczkę taki rodzaj karty perforowanej, która służy do jakiejś dziwacznej katarynki, którą wygrywać nam będzie jakąś nieznaną melodię. To jest chyba mój absolutnie najukochańsze dzieło z tych grafik, to od Janiny Białej. Grafika nazywa się Dym. Właśnie to jest głównym jego tutaj obecnością. Jak widzicie, niektóre te grafiki potrafią być oczywiście kolorowe. Na samym końcu też będzie kilka takich bardziej kolorowych, no ale one właśnie w tej swojej oszczędności mają maksimum wyrazu. Jakby grafiki, które tu widzicie, które ci śląscy artyści tworzyli, no to jest użycie tego medium graficznego do granic absolutnie, możliwości wyrazu. No i oczywiście można powiedzieć, że tu znajdzie się wszystko to, co dla was jest najbardziej też znane, prawda? To jest hałda na przykład. No od razu można ją tam gdzieś rozpoznać. Pojawia się też tutaj dużo takich roślinnych motywów, o dziwo, takich związanych z naturą, nawet jeżeli nie bezpośrednio jako rośliny, które gdzieś tam sobie są na tych hałdach albo przy tych kopalniach, no to w formie właśnie na przykład takiego tutaj kształtu mówiącego nam o jakimś życiu, linie papilarne trochę jakiegoś żyłowanie, tak jakby tam faktycznie coś w środku gdzieś było, jakieś pulsujące komórki. I okazuje się, że ten pejzaż przemysłowy
choć nam z zewnątrz mógłby się wydawać taki pustynny, taki pozbawiony tego życia, no to tam pod nim, w nim samym jak najbardziej to wszystko działa, żyje, minerały pracują, ciągle coś tam pulsuje w tym wszystkim. No i te grafiki też przy okazji, pomimo tego, że przedstawiają taki przemysłowy świat, powstały w PRL-u, więc można byłoby je po prostu ukrócić takim stwierdzeniem, że no to jest taka typowa PRL-owa sztuka właśnie przemysłowa, taki socrealizm, no to jednak wydaje mi się, że nie do końca możemy tak powiedzieć, że ona ma też walor taki bardzo krytyczny, o dziwo. Z jednej strony wzniosły, mówiący o tym pejzażu, że on jest taki niesamowity, jak na przykład tutaj, prawda? Jest to taka góra do pokonania, ale może taka nie do pokonania, która gdzieś tam nas syzyfowo wymęczy. Ale z drugiej strony, tak jak widzieliście na tym poprzedniej grafice, ogrom dymu albo tutaj, który no, dosłownie zakrywa krajobraz, przecina go na kawałki, także my nie jesteśmy w stanie w ogóle nic zobaczyć, a co dopiero pomyśleć o tym, że żyć w czymś takim, prawda? Więc jakby z gruntu te grafiki były takie dość krytyczne. To też będzie gdzieś tam w tytułach się pojawiało, ale to za chwilkę jeszcze może, jak już dojdziemy do tych najbardziej takich pikantnych pod tym kątem. To jest też tak, że nie da się przedstawić tego przemysłu tylko z takiej pozytywnej strony, bo on zawsze będzie przerażał trochę. Nawet jeżeli to będzie taka śliczna graficzka, taka akwarelka narysowana z jakimiś roślinkami, tam gdzieś z tyłu będzie kopalnia, to ono właśnie będzie po prostu straszyć, będzie kojarzyć nam się z czymś takim wielkim, potwornym, ale w drugą stronę to też działa. Kiedy patrzymy na te kopalnie, kiedy jesteśmy przy tych sypach, to nawet wszystko to, co nam się wydaje takie wielkie, głośne, ciężkie, może się okazać piękne. Tak jak wczoraj mogliśmy przeczytać opowieść jednego z górników, który po prostu lubił się relaksować przy tym, jak węgiel spadał, jak szeleścił, szumił niczym morze. To jest w ogóle zupełnie inny tryb myślenia niż powiedzmy nas przyzwyczajają, czy uczą, czy w szkołach, czy w ogóle w codziennym życiu. Jak zobaczą Państwo też ludzi w końcu na tych grafikach, albo zwierzęta też się pojawiają. Tutaj jakiś koń, tam gdzieś jakieś kury, krowy. One są wszystkie obecne po prostu w tym życiu. Nie są jakby centrum tego życia, ale są jego częścią. I kiedy przyjdą się Państwo właśnie tym ludziom, to tak jak mówiłem, niektórzy z nich są pozbawieni takich indywidualistycznych cech, ale oni jednak mają pewne poczucie jedności, jednak jakieś poczucie wspólnoty też. Bo to, że nie widzimy ich twarzy, to oznacza, że to możemy być my też częściowo, prawda? Że ich też od biedy, od nas oczywiście odseparowuje ubiór, mundur, jakiegoś rodzaju ubranie ochronne, które oni muszą założyć do tej niebezpiecznej pracy. I on też nas oczywiście przeraża. Jakiegoś rodzaju maski, dziwaczne skafandry, które pomagają po prostu przeżyć w tej trudnej, ciężkiej pracy. Tak jak Państwo widzą, te postacie są takie właśnie i mroczne, ale i swojskie pewnie. Niepozbawione światła, bo jednak górnicy przedstawiani są z tymi lampkami oświetlającymi, tutaj jakby skupiającymi maksymalnie nasz wzrok na tej grafice. Może patrzą takim zmęczonym wzrokiem, może mają takie twarze wychudłe, koślawe, jakiegoś rodzaju takie obite, przepracowane przez ten przemysł, no ale to jakby nie możemy się niczego innego spodziewać, bo to po prostu jest ciężka praca, charówa, ale jednocześnie w tych oczach jest pewna siła takiej stanowczości, która nie daje sobie w kaszę dmuchać,
nie pozwala na to, żeby rozpraszały ją jakieś proste rzeczy, proste problemy, dlatego że tam nie ma czasu na wahanie. Tam trzeba wiedzieć, co się robi i robić robotę dobrze. No i kiedy patrzą Państwo na te postacie, no to niektóre są nawet pozytywne, tak jak tutaj. Mamy jakiegoś takiego górnika, z drugiej strony jest hutnik, ale trochę przypomina też takiego sympatycznego kowboja. No i tak jak mówiłem, są też właśnie te grafiki związane z naturą, z roślinnością. Tak jak ten tutaj cykl lub ten obraz, który nazywa się Przemysł przemysłem, życie ratować trzeba. I to jest też ta część krytyczna. Czyli artyści widzieli, że ten Śląsk jest ciekawy, brudny może, warty przyjrzenia się, ale też wymagający kiedyś jednak zmiany, odejścia od tego życia. I dziękuję bardzo Państwu.